Cześć! Wykonamy dzisiaj prześlicznego misia z włóczki Aksamitek. Ja uwielbiam tą włóczkę, jest mięciutka, taka typowa na zabawki, na miękkie kocyki. Przygotowałam sobie dzisiaj szydełko w rozmiarze 5 mm. Mam również przygotowane bezpieczne oczka i bezpieczny nosek, żeby już na gotowo zamocować je na pyszku mojego misia. Zabieramy się do pracy. Misia będziemy szydełkować od dołu do góry. Najpierw zrobimy nóżki i brzuch, to będzie jedna forma. Dorobimy 2 łapki, a następnie zaczniemy robić głowę. Jeżeli chodzi o magiczne kółko, które będzie nam tutaj potrzebne do wykonania wszystkich właściwie elementów, to zwracam Waszą uwagę na to, że tutaj trzeba być dosyć ostrożnym, nie nawijać nitki. Ja Was zawsze uczyłam magiczne kółko robić w ten sposób, że nawijamy nitkę na 2 środkowych palcach. I tutaj nie nawijamy byle jak, byle tam po prostu zawinąć, tylko koniecznie pilnujemy, żeby ta włóczka nam się tutaj nie zawinęła, żeby nie zrobić czegoś takiego już tutaj na krzyż, tylko żeby te wszystkie pasma były równolegle do siebie. To jest bardzo ważne, bo przy tej włóczce jest dosyć trudno zamknąć magiczne kółko, więc musimy przypilnować, żeby te 2 nici nam się nie poskręcały, również w trakcie robienia tych początkowych półsłupków. Zrobiłam tą pozycję startową do magicznego kółka, wkładam szydełko pod te 2 nitki, pobieram włóczkę z tyłu zza palca wskazującego, przeciągam pod spodem i tutaj również nadal pilnuję, żeby nic mi się nie skręcało. Następnie pobieram jeszcze raz, przeciągam pod tym oczkiem i teraz tutaj wszystko trzymam prosto i pilnuję, żeby nie skręcały się te 2 nici, które są w środku. Wykonujemy w magicznym kółku teraz 5 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i 5. I teraz patrzymy jak zawsze na tą stronę, gdzie jest ta początkowa nitka, tutaj. I interesuje nas ta z tych nici środkowych, która wychodzi ze środkowych oczek. Nie ta, która wychodzi z tyłu, tylko ta ze środkowych oczek. I teraz powolutku zaciągamy lekko, ciągnąc z lewej na prawą tą nitkę, a następnie, zanim zaciągniemy jeszcze ją maksymalnie, już pociągamy tą końcówkę. Czyli jakby zaciągamy to magiczne kółko troszkę na raty. Zamykamy powolutku, nie spieszymy się, nie ściągamy najpierw tu maksymalnie, tak jak zawsze Was uczyłam, i później tą końcówką, bo ta końcówka może się zerwać. Robimy to delikatnie, stopniowo i teraz wszystko jest ok. Już tutaj się jestem spokojna, że nic się nie urwie. Ja Wam tutaj pokażę, na tym kawałku, że bardzo łatwo jest to zerwać. Bardzo łatwo, dlatego dosyć ważne jest, żeby rzeczywiście te magiczne kółka zaciągać delikatnie. Potrzebuję teraz 1 znacznik. Przechodzimy teraz szydełkiem do pierwszego oczka. W tych pluszowych włóczkach troszkę słabo widoczne są kolejne oczka, więc żebyście tutaj się nie pomyliły, nie wbiły zbyt szybko, to warto sobie policzyć oczka od tyłu. Ma ich być dokładnie 5, czyli tyle, ile było półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj zobaczcie, dopiero jest oczko. Ono nie jest gdzieś tutaj, to jest nić boczna jednego z półsłupków. My się wbijamy tutaj w pierwsze oczko, normalnie pod 2 nitki i w tym oczku robimy 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Zakładamy znacznik na pierwsze z tych 2 oczek. Następnie wracamy do tego samego oczka, robimy jeszcze 1 półsłupek. Kolejne oczko, również 2 półsłupki. Następne oczko, znowu 2 półsłupki. Następne oczko, 2 półsłupki. I kolejne oczko, 2 półsłupki. Łącznie teraz w tym okrążeniu mamy półsłupków 10. Tutaj oczywiście nie musimy wszystkiego prostować maksymalnie, żeby to było płaskie, ładne kółko, bo to właśnie ma być taka miseczka, to ma się wszystko ładnie zwijać.
Przechodzimy do kolejnego okrążenia, w którym robimy na zmianę 2, 1, 2, 1. Tak jak zazwyczaj w różnych okrągłych formach, które już ode mnie znacie. Wbijamy się w pierwsze oczko, w którym był znacznik i tutaj robimy 2 półsłupki, z których pierwszy znowu oznaczamy. W następnym oczku 1 półsłupek. Kolejne oczko. 2 półsłupki. Następne oczko 1 półsłupek. Kolejne oczko 2 półsłupki. Następne 1 i 2 półsłupki. Jeden, 2 i w ostatnim oczku 1 półsłupek. Tak to ma wyglądać. Teraz robimy jedno pełne okrążenie, tylko i wyłącznie robiąc po 1 półsłupku w każdym oczku. Wbijam się w oczko, w którym był znacznik. Przerabiam półsłupkiem i znacznik zakładam z powrotem. Następnie 1 półsłupek w każdym oczku. I 15. Dokładnie 15 półsłupków jest naokoło. Wyciągamy znacznik, wycinamy sznurek ze środka, nie musi być tam taki długi, żeby nam tu nie przeszkadzał. Następnie obcinamy nić z kłębka, przerabiamy pod oczkiem, które mamy i zaciągamy. W ten sposób mamy gotową pierwszą nóżkę. Dokładnie w ten sam sposób wykonujemy teraz drugą, czyli jak potrzebujecie, przewijamy film i do tego samego momentu robimy drugą identyczną nóżkę. Mamy 2 buciki, 2 nóżki. I teraz tak, tutaj nie zdążyłam Wam powiedzieć, mam nadzieję, że nikt nie obciął tutaj końcówki, bo tutaj oczywiście jest nam potrzebna dalej do szydełkowania tułowia. Tutaj mamy końcówkę obciętą i ją sobie chowamy do środka. Ona nam dodatkowo wypełni naszą maskotkę i układamy je do siebie w ten sposób, żeby te uskoki były na lewo. Tak samo jak tutaj na lewo ustawiamy się szydełkiem, w ten sposób układamy je do siebie. I teraz wbijamy się w oczko, które nam tutaj się podpowiada. To nie musi być dokładnie nic tutaj wyliczone, po prostu któreś tutaj z tych oczek mniej więcej tej drugiej nóżki. I tutaj robimy oczko ścisłe, żeby połączyć te 2 nóżki razem. I teraz zaczynamy robić półsłupki, tak jakby to był okrąg, czyli tu lecimy naokoło, przechodzimy płynnie naokoło i w ten sposób będziemy teraz tworzyć brzuszek. Przechodzimy do oczka obok, robimy półsłupek i dla bezpieczeństwa, żeby nam się tutaj nic nie pomyliło, na to oczko możemy dalej założyć znacznik. A teraz idziemy półsłupkami po 1 w każdym kolejnym oczku naokoło obu tych nóżek. Tutaj jesteśmy na uskoku i z tego uskoku płynnie przechodzimy niżej do oczka, które tutaj było na dole. Nawet można sobie kawałek tej nitki, którą obcięłyśmy, wrobić teraz pod kolejne oczka. Płynnie, zobaczcie, przechodzimy tutaj do tej części niższej. Na pewno nic tutaj nie będzie widać. I na razie robimy jedno pełne okrążenie, takie, żeby porządnie te nóżki ze sobą połączyć, pojedynczych półsłupków, czyli po 1 półsłupku w każdym oczku. Tutaj doszłam do miejsca łączenia, przechodzę płynnie
do oczka, w którym tutaj było tutaj to oczko ścisłe i tutaj również już robię półsłupek. Zobaczcie, żeby ładnie połączyć razem. Następnie znowu półsłupkami obrabiam drugą nóżkę. I tu znowu jeden półsłupek w miejscu, gdzie było to oczko ścisłe. I teraz mamy już obrobione wszystko naokoło. Wyraźne mamy kolejne oczka, już tutaj bez najmniejszego problemu. W każde kolejne oczko wbijamy się i robimy półsłupki. Jedyną różnicę, jaką teraz wprowadzamy na bokach misia. Czyli po jednej, po drugiej stronie będziemy robić 2 półsłupki. W które to konkretnie oczko ma być, to nie ma znaczenia, więc spokojnie, żeby to nasze dodawanie było jak najmniej widoczne, chociaż ta włóczka aksamitek nam tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele wybacza, że to wszystko, te nasze manewry schowają się w tym pluszu, to po prostu doszło mniej więcej gdzieś na bok i robię w jednym oczku 2 półsłupki, to jest moja jedyna zmiana, a następnie naokoło w każdym kolejnym oczku 1 półsłupek, aż dojdę do drugiego boku, gdzie również robię 2 półsłupki. I taki manewr z tym dodawaniem półsłupków na bokach, tylko i wyłącznie po jednym półsłupku w każdym kolejnym okrążeniu na każdym z boków, robimy przez przynajmniej, myślę, 4 okrążenia. Żeby nam się trochę brzuch tego naszego misia pięknie poszerzał. Dochodzę już prawie tutaj do brzegu i gdzieś mniej więcej na środku, na przykład tutaj 2 półsłupki w jedno oczko. Następnie znowu pojedyncze półsłupki w każdym kolejnym oczku. Tak to wygląda na razie. Robimy, kochani, kolejne okrążenia. To było pierwsze okrążenia, zróbmy jeszcze 3. Dodajemy po 2 półsłupki w 3 kolejnych okrążeniach na bokach i wtedy się spotkamy, ocenimy wielkość tego brzuszka i zobaczymy, czy dodajemy jeszcze, czy już będziemy zwężać. Tak miś wygląda do tej pory. Już się tutaj troszeczkę mu brzuch poszerzył. Robimy teraz, myślę, też znowu ze 4 okrążenia, tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków. Już nie dodajemy tych podwójnych na bokach, tylko 4 okrążenia półsłupków pojedynczych naokoło, czyli jeszcze za kawałeczek się spotkamy i wtedy zaczniemy powoli już zakręcać do góry. Gotowe. 4 kolejne okrążenia, tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków już zrobiłam. I teraz już zaczynamy ten tułów zwężać do góry i będziemy to robić w taki sposób, żeby dosyć szybko nam się to tutaj do góry zwężało. W związku z tym będziemy łączyć 2 oczka w jedno oczko, 2 półsłupki w jeden półsłupek, ale nie tylko w pojedynczych oczkach na brzegach, tylko na każdym z brzegów będziemy to robić w 2 miejscach. I znowu nie ma ogromnego znaczenia, które to jest oczko, nic tutaj nie liczymy, bo to nie ma sensu, tylko jak sobie tak rozłożymy, to gdzieś mniej więcej w tym i w tym miejscu, w tym i w tym miejscu łączymy 2 oczka w jedno oczko i robimy tak dosyć dużo okrążeń, aż niewielki otwór tylko zostanie nam na górze, po to, żeby dokładnie wypchać wnętrze naszego misia kulką silikonową. Łączenie, na przykład tutaj w tym oczku zrobię, będzie wyglądało tak, że wbijamy się w oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy, wbijamy się w następne oczko zaraz obok, pobieramy włóczkę, przeciągamy, mamy 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 3. Łączymy w ten sposób 2 oczka w jedno oczko. Następnie kilka znowu pojedynczych półsłupków, powiedzmy z 5 i
kolejne łączenie po drugiej stronie. Pobieramy, przeciągamy, wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 3. I to samo po drugiej stronie. W ten sposób robimy kolejne okrążenia. Nie zapominamy o tym, żeby nie zamknąć tego zupełnie, bo to nie ma być tutaj zupełnie zamknięta forma nawet po wypchaniu, tylko zostawiamy otwór na górze. Łączę 2 oczka w jedno oczko, kilka pojedynczych półsłupków i znowu 2 oczka w jedno. Już nawet po jednym okrążeniu widać, że to zaczyna się nam tu ładnie zaokrąglać do góry. Zrobię gdzieś ze 3 okrążenia kolejne z tymi właśnie łączonymi w 4 punktach oczkami i wtedy się spotkamy. Pokażę Wam, jak to się prezentuje. Zrobiłam jednak nie 3, a 4 okrążenia z tym zwężaniem jeszcze do góry, żeby został mi taki oto otwór. Teraz to wszystko ładnie wypełniamy. Jeżeli chodzi o zakończenie okrążenia, ja zawsze przechodzę na bok zwykłymi półsłupkami, żeby po prostu te uskoki były jak najmniej widoczne, to przechodzę na bok, nie kończę okrążeń tutaj gdzieś z przodu, bo to zawsze będzie troszeczkę bardziej widoczne. I teraz musimy zrobić łapki naszego misia, ponieważ dla ułatwienia będziemy je w tym momencie tutaj na bokach przyszywać. Będzie nam dużo łatwiej przyszyć tutaj do brzegów to porządnie, niż po wypełnieniu i przyszyciu głowy, później jeszcze doszywać łapki. To zawsze jest ryzyko, że to się kiedyś tam przy zabawie, jeżeli dzieciom dacie tego misia do zabawy, że to się może urwać, więc będziemy lepiej wszyjemy tutaj po bokach, więc teraz obcinamy włóczkę, wyciągamy ją tutaj i zostawiamy na razie tułów na boczku, a teraz łapiemy włóczkę od początku i znowu robimy magiczne kółko. Znowu pilnujemy, żeby nam się nic tutaj nie skręcało, staramy się robić równo. I ponownie 5 półsłupków w magicznym kółku. Raz, 2, 3, 4 i 5. Zamykamy magiczne kółko. Znowu robimy to powolutku, etapami. Po trochu ściągamy. Szydełko wraca na miejsce. I znowu tutaj teraz łapiemy znacznik. Robimy drugi raz to samo, czyli w 5 kolejnych oczkach. Kto ma kłopot, liczy od tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj jest oczko dopiero. W 5 kolejnych oczkach robimy po 2 półsłupki. Pierwszy z tych półsłupków możemy sobie oznaczyć, żeby nam się nie pogubiło. I teraz robimy 2 półsłupki w każdym z kolejnych oczek, tak żeby w tym okręgu mieć dokładnie 10 tych oczek. Mam 10 oczek naokoło, znacznik możemy już zdjąć i teraz robimy po jednym półsłupku w każdym oczku naokoło, tak żeby nam się tutaj wydłużyła ta łapka. Ja sobie mimo wszystko tutaj w to pierwsze oczko, w które się wbije, znacznik zakładam, żebym wiedziała dokładnie, w którym miejscu mi się to okrążenie zaczęło, żebym nie miała później kłopotu ze zrobieniem drugiej identycznej takiej łapki. Można by było to oczywiście zmierzyć centymetrem, ale na pewno będzie łatwiej od znacznika po prostu policzyć okrążenia. Więc robimy trochę tych okrążeń. Zaraz Wam pokażę, jakiej długości łapkę ja postanowiłam mieć i ile tych okrążeń jest. Później obcinamy włóczkę, robimy drugą łapkę dokładnie tak samo. Policzyłam dokładnie, przymierzyłam, myślę, że taka łapka będzie ok. Zrobiłam dokładnie 9 okrążeń. Więc teraz obcinam nitkę,
Robię drugą łapkę tak samo. Mam gotowy tułów i mam gotowe 2 łapki. Nie obcinam włóczki, to znaczy zostawiam jakiś taki ładny kawałek, żeby to wszystko ładnie przyszyć. Już ten znacznik nie będzie mi potrzebny. Tej długości łapki są i teraz właśnie tymi fragmentami włóczki, które zostały, tutaj będziemy przyszywać jeszcze zanim doszyjemy główkę. Tak będzie to wyglądało. A teraz łapię nowy kłębek, ponieważ na tułów i na te 2 łapki zużyłam dokładnie cały kłębek aksamitka. Zobaczcie, to jest końcówka włóczki. Zatem łapię drugi kłębek i zabieramy się za szydełkowanie łebka. Głowę misia będziemy szydełkować z kilku elementów. Musimy zrobić oczywiście główną część, musimy zrobić uszka i musimy zrobić pyszczek. Zaczynamy od głowy. Po raz kolejny nawijamy włóczkę na 2 środkowe palce lewej dłoni i zaczynamy magiczne kółko. Wkładamy szydełko pod spód, pobieramy włóczkę z tyłu, przeciągamy pod spodem, pobieramy jeszcze raz, przeciągamy i zaczynamy od 6 półsłupków w magicznym kółku. Znowu staramy się pilnować, żeby te sznurki nam się w środku nie poprzesuwały, nie pozaginały. 4, 5 i 6. Zamykamy magiczne kółko. Jeszcze raz pokazuję, jak to robimy. Powoli zaciągamy włóczkę, która wychodzi z tych środkowych oczek. Delikatnie troszkę ciągniemy i zaciągamy tą początkową końcówkę. Trochę ciągniemy, zaciągamy. I tak aż całe kółko nam się zamknie. Wtedy nie ma ryzyka, że ta włóczka się urwie. Przygotowujemy sobie znacznik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja sobie zawsze przy tych pluszowych włóczkach dla bezpieczeństwa liczę od tyłu, żeby nie pomyliło mi się tutaj, że tutaj jakaś jest nitka, w którą mam się wbić, tylko że tutaj dopiero jest oczko i wbijam się w to pierwsze oczko. W tym okrążeniu będziemy kontynuować, będziemy szydełkować tak jak poprzednio, czyli najpierw po 2 półsłupki w każdym z oczek. Zatem pierwszy półsłupek oznaczamy, żebyśmy wiedziały, gdzie jest koniec tego okrążenia. Następnie wracamy do tego samego oczka, robimy drugi półsłupek w tym samym oczku. Przechodzimy do kolejnego oczka, również 2 półsłupki w tym samym oczku. Następnie to samo. I tak do końca okrążenia. Ostatnie, 6. oczko, pierwszy i drugi. Czyli łącznie w drugim okrążeniu mamy 12 półsłupków. Ściągamy znacznik. W miejscu ze znacznikiem zaczynamy trzecie okrążenie, robiąc również 2 półsłupki w jednym oczku. Pierwszy z tych półsłupków oznaczamy. Wracamy do tego samego oczka i robimy drugi półsłupek. A następnie na zmianę 1, 2, 1, 2, 1, 2. Będziemy budować 6 okrążeń w ten sposób, robiąc w 6 miejscach podwójne półsłupki, a pomiędzy nimi pojedyncze. Mamy 2 półsłupki tutaj, następne oczko 1 półsłupek, kolejne oczko 2 półsłupki i tak do końca okrążenia. Trzecie okrążenie gotowe. Miałyśmy na początku 6, 12, a teraz powiększyłyśmy to okrążenie o kolejne 6, czyli mamy 18 dokładnie półsłupków na okręgu. Przechodzimy do kolejnego okrążenia, znowu 2 półsłupki w oczku ze znacznikiem. Na pierwszy z tych półsłupków zakładamy znacznik. I teraz 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak do końca okrążenia. W następnym okrążeniu znowu w punkcie ze znacznikiem będą 2 półsłupki, później będą nie 2, tylko 3 pojedyncze i podwójny. Następnie 4, 5 i tak dalej. Róbmy zatem dalej z tym powiększaniem liczby
półsłupków pojedynczych pomiędzy tymi podwójnymi. W każdym kolejnym okrążeniu dodajemy dokładnie 6 półsłupków. Zróbmy pełne 6 okrążeń i wtedy się spotkamy. Rozpoczynamy okrążenie 7 i od okrążenia 7 do 13, czyli przez 7 kolejnych okrążeń robimy tylko i wyłącznie po jednym półsłupku w każdym oczku. Tutaj zobaczcie, już mamy taką miseczkę. Ja sobie to przez cały czas rozciągałam delikatnie, ale to ma być miseczka, to nie ma być idealne płaskie koło, ponieważ ten łebek ma nam się pięknie zaokrąglać. Teraz podążamy półsłupkami, tylko i wyłącznie pojedynczymi, ale mimo wszystko przy każdym okrążeniu zakładamy znacznik, żebyśmy wiedziały, gdzie to okrążenie się kończy. Zatem spotykamy się za jakiś czas, kiedy będzie czas na wykonanie okrążenia 14. Postarajcie się nie pomylić po drodze i szydełkujemy pojedyncze półsłupki. Tylko i wyłącznie jeden półsłupek w każdym kolejnym oczku. Rozpoczynamy teraz okrążenia zwężające, żeby zamknąć tą głowę. Oczywiście nie robimy tego do samego końca, tylko jak zostanie nam taki niewielki otwór, to zatrzymujemy się na chwilę, ponieważ będzie nam dużo łatwiej od tej strony, zanim jeszcze wypchamy i zamkniemy zupełnie tą główkę, będzie nam dużo łatwiej przyszyć pyszczek, uszy. No i oczywiście trzeba będzie ten środek wypełnić, więc na chwilę jeszcze się zatrzymujemy, nie robimy do samego końca, ale już pokazuję, w jaki sposób będziemy zwężać. Robimy dokładnie to samo, co po tej stronie, w tych samych punktach, w których robiłyśmy podwójne półsłupki. Tym razem będziemy 2 półsłupki łączyć w jeden, 2 oczka łączyć w jedno oczko. I tutaj stanęłyśmy przy momencie, w którym były 2 półsłupki i 5 pojedynczych półsłupków. I tutaj robimy analogicznie, że łączymy 2 oczka w jedno oczko, 2 oczka w jedno oczko, następnie robimy 5 zwykłych półsłupków i znowu 2 oczka łączymy w jedno oczko, 5. Pokazuję, w jaki sposób te łączące oczka wykonać. Wbijamy się w najbliższe oczko, w którym mamy teraz szydełkować, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod spodem, wbijamy się następnie w kolejne oczko, pobieramy włóczkę pod spodem, teraz mamy 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez wszystkie 3 i to oczko oznaczamy. Robimy dokładnie tak samo jak zwężanie przy tułowiu naszego misia, tutaj nic absolutnie nie zmieniamy. I teraz 5 pojedynczych półsłupków. I znowu 2 oczka łączone w jedno. Kolejne 5 oczek to zwykły półsłupek. Następnie 2 oczka łączymy w jedno. I tak do końca tego okrążenia spotkamy się w miejscu ze znacznikiem. Jestem przy końcu okrążenia, ściągam znacznik. Tutaj wypada mi jeszcze jeden pojedynczy półsłupek. Następnie w kolejne 2 oczka znowu łączymy w jedno oczko. Znacznik wraca na swoje miejsce. Raz, 2, 3, 4 i 2 w oczka w jedno. Myślę, że już widzicie dokładnie zasadę tego zwężania. Na chwilkę się zatrzymałam z tym pomniejszaniem. Zobaczcie, już to przypomina piękny kształt kuli. Właśnie tak ma być. Rozplątałam włóczkę od drugiej strony i teraz zabierzemy się za robienie pyszczka. Po raz kolejny będę Was tutaj męczyć tym magicznym kółkiem. Zaczynamy robić dokładnie tak samo jak tutaj, tylko po prostu zrobimy 3 okrążenia. A zatem szydełko pod 2 nitki, pobieramy, przeciągamy pod spodem, pobieramy, przeciągamy pod spodem, 6 półsłupków w magicznym kółku. Zamykamy magiczne kółko. Delikatnie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Po 2 półsłupki w każdym kolejnym oczku. Powtarzamy dokładnie
To samo co poprzednio. Teraz już nie będę tutaj nakładała znacznika, tylko sobie policzę. Pierwszy. Drugie oczko. Trzecie oczko. Czwarte. Piąte i szóste. Następnie robimy okrążenie na zmianę, podwójny półsłupek pojedynczy. Zaczynamy od 2. Ja będę sobie tym razem liczyć znowu te podwójne, czyli raz, następnym pojedynczy, 2, 3, 4, 5 i 6. Podwójny i pojedynczy. Mamy 3 okrążenia. Ma to tutaj delikatną być taką miseczką. Na pewno ten pyszczek jest jeszcze za mały, więc robimy kolejne okrążenie analogicznie. Czyli znowu podwójny, a później pojedynczy, pojedynczy. Pierwszy. Drugi. Ja liczę sobie pary z racji, że nie mam znacznika. Trzecia para. Pojedynczy, pojedynczy. Czwarta para. Pojedynczy, pojedynczy. Piąta para. Pojedynczy, pojedynczy. Szósta para. Pojedynczy, pojedynczy. Rozszerzamy. Wszystko ładnie tutaj prostujemy. Myślę, że taki pyszczek już będzie ok. Jest to też pora na to, ja sobie tutaj już na boczku przygotowałam, bezpieczne oczka, no i oczywiście nos. I to jest dobry moment, żeby przymierzyć te elementy, gdzie byśmy chciały, żeby się znalazły. Dzięki temu już będziemy widzieć, czy jest ok, czy jeszcze nad czymś musimy tutaj popracować. Czy trzeba ten pyszczek powiększyć, czy taki może zostać. Tak przymierzyłam. Nosek umieściłam nad pierwszym okrążeniem, nad magicznym kółkiem. Natomiast oczy, kiedy robimy właśnie misia takiego w stylu amigurumi, zazwyczaj umieszczamy mniej więcej w połowie. I dosyć szeroko rozstawione. Kiedy są dosyć szeroko rozstawione, to lepiej to wygląda. Myślę, że tak będzie ok. Robię w ostatnim oczku pyszczka, wbijam się w ostatnie oczko, robię oczko ścisłe, następnie w kolejne oczko również oczko ścisłe i jeszcze jedno, czyli 3 oczka ścisłe kolejno. Dzięki temu wygłusza nam się ten uskok z powodu tego, że szydełkujemy ślimakiem. Teraz przez to ostatnie oczko przewlekam włóczkę, wyciągam ją, zaciągam porządnie to ostatnie oczko, ale oczywiście nie robię tego jakoś tak bardzo mocno, nie szarpię zbyt mocno, żeby mi się to wszystko nie urwało. Możemy wyciąć również sznureczek, który jest w środku, pozostałość po magicznym kółku, a włóczkę zakładamy na igłę. Zatem przykładamy tak, żeby było równo. Zaczynamy przyszywać. Zostawiamy kawałek, zanim obetniemy, zanim doszyjemy do końca i obetniemy, żeby palcem można było do środka jeszcze dorzucić trochę kulki silikonowej.
Robimy teraz uszy. Magiczne kółko. I tym razem 5 półsłupków. Zamykamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj aż jest pierwsze oczko i robimy drugie okrążenie poza magicznym kółkiem. 2 półsłupki w każdym oczku. Na pierwsze oczko z tych 2 półsłupków zakładamy znacznik. Pierwsze okrążenie, wszędzie po 2 półsłupki. Kolejne okrążenie na zmianę. 2 półsłupki, 1 półsłupek. W pierwszym oczku robimy 2 półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Kolejne okrążenie, 2 półsłupki, 1, 1, 2, 1, 1. Pierwszy półsłupek z pierwszej pary oczywiście oznaczamy. I teraz, jak daleko to robimy? Składamy sobie w ten sposób to nasze półkole, które się tworzy i mniej więcej analizujemy, jakiej wielkości uszy chcemy mieć. Zrobimy teraz, myślę, że ta wielkość jest prawie ok, więc już nie będziemy rozszerzać, zatem nie będziemy dodawać pojedynczych półsłupków, ale przynajmniej jeszcze teraz zrobię jedno okrążenie po jednym półsłupku w każdym oczku. Być może będę musiała zrobić jeszcze jedno, za chwilę przymierzę. Zatem w pierwsze oczko, w którym był znacznik, robię 1 półsłupek tylko. Znacznik zakładam z powrotem, żebym widziała, gdzie jest koniec okrążenia. I teraz po jednym półsłupku w każdym oczku szydełkujemy dość ciasno. Znowu po skończonym okrążeniu wszystko ładnie prostujemy, składamy tak, żeby koniec okrążenia wypadał z jednego boku. Tutaj już wszystko zwijamy w taki kształt, jaki ma mieć. Rozciągam górę, żeby nie miała kształtu trójkąta i troszeczkę zwijam w ten sposób, żeby ten dół był taki półokrągły, bo w ten sposób będę przyszywać ucho. I przykładam do łebka. Tylko musimy pilnować, żeby igłą przyszywając tutaj łapać obie strony oczywiście tego naszego półkola. Można też zrobić tak, że zakładamy w tej chwili na igłę włóczkę i przeszywamy te oczka tutaj razem. I ja właśnie tak zrobię. Przeszyję tutaj całość, połączę oczka, żeby to już ładnie tutaj było połączone, żebym nie miała tutaj stresu, że któreś oczko mi umknie i dopiero połączone przyszyję do głowy, w którym miejscu to już tam sobie dostosujemy.
Łepek jest już gotowy, przyszyłam uszy. Teraz musimy jeszcze troszkę bardziej zamknąć tą głowę. Skończyłyśmy w momencie, kiedy pomiędzy podwójnymi miałyśmy 3 półsłupki. Teraz będziemy robić 2. Taki niewielki otwór został. Pora wypełnić wszystkie elementy kulką silikonową, przyszyć łapki. Łapiemy łapkę w ten sposób i zszywamy, nawet może być na okrętkę. Tutaj po prostu od tego miejsca, gdzie będzie nitka, zszywamy razem z brzegiem, więc to jest super łatwe. Po drugiej stronie druga łapka i później zabieramy się za zszywanie. Zszywanie wszystkich elementów to zawsze jest taka najbardziej czasochłonna i najnudniejsza chyba rzecz, ale zobaczcie, już mi się tutaj udało przyszyć uszka, przyszyłam łapki, pochowałam w środku te końcówki, bo to przecież za chwilę będziemy zszywać całość, więc te sznurki spokojnie tam mogą zostać. I teraz pozostaje nam przyszycie głowy. I ja mam taką zasadę, że nie zszywam ani jednego, ani drugiego elementu zupełnie tak, żeby zamknąć to okrążenie, tylko właśnie mniej więcej, kiedy te otwory są tej samej wielkości, to ja tutaj jeszcze dopycham wypełnienia tyle, ile się da. Nawet biorę zwykłą watę taką bawełnianą, która jest sztywniejsza niż kulka silikonowa i dokładam na sam koniec w ten sposób, zanim zacznę zszywać. Później pilnuję, żeby żadne włoski pomiędzy pętelkami mi nie wychodziły, ponieważ takie zszycie zabezpiecza przed tym, że po jakimś czasie, ze względu na to, że dzieci będą używać tego misia, będą go przytulać i tak dalej, po jakimś czasie zamknięta zupełnie głowa zaczyna po prostu tutaj tak troszeczkę chodzić, latać za bardzo, ponieważ wypełnienie się przesunie w tułowiu w dół, a tutaj będzie wszystko zszyte i zrobi się taka cieniutka szyja, która będzie powodowała, że ten łepek misia będzie tak fruwał jak łepek misia Jasia Fasoli. Z włóczki Aksamitek szydełkowy miś jest już gotowy. Myślę, że wyszedł bardzo fajnie. Ten specyficzny tułów z tymi krótkimi nóżkami naprawdę sprawia, że miś jest wyjątkowo słodki, taki właśnie milusi, puchaty, grubiutki. Nic, tylko go przytulać. Dziękuję Wam serdecznie za kolejne pluszakowe wspólne dzierganie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podoba, że takiego miśka spróbujecie zrobić. Jak zwykle czekam na Wasze zdjęcia, na Wasze komentarze. Możecie podsyłać mi zdjęcia Waszych dzieł robionych na podstawie moich tutoriali. Ja zawsze bardzo chętnie je oglądam, komentuję i puszczam, udostępniam dalej w świat. Dziękuję Wam zatem serdecznie za dzisiaj i mam nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy. Pa, pa!